A wy co, śledzicie mnie? Ej, słuchajcie, dzisiaj pełen spontan. Nie dość, że spontanicznie. Wiem, badziewie. Nie dość, że spontanicznie, to jeszcze w fajne miejsce was zabieram. Dawajcie. Witajcie moi drodzy na cotygodniowej dawce moich YouTube'owskich wypocin. Fajnie, że jesteście. A dlaczego na wstępie wspomniałem o spontanie? No po pierwsze dlatego, że York miałem już wcześniej zaplanowany, to znaczy na później. I dzisiaj mam wolne. Dzisiaj jest środa w ogóle, też tak wyjątkowo. I sobie pomyślałem, wiecie co, zamiast siedzieć w domu i się nudzić, jedziemy na York. A więc jak dobrze już usłyszeliście, dzisiaj wybieramy się do jednego z najpiękniejszych według mnie miast w Anglii, czyli York. I miejscówka nazywa się The Blue Barbican. York ma podobne vibe'y do miasta Cambridge. Też tam byliśmy, tutaj. Jeżeli mieszkasz w Anglii ponad 5 lat i nigdy nie byłeś albo byłaś w Yorku ani w Cambridge, to byście się wstydzili. Na wasze szczęście macie mnie. Nie dość, że pojadę tam, pokażę wam co nieco w okolicach, bo studio zaczęliśmy robić w okolicach, ciekawych zazwyczaj. No i co, pokażę wam oczywiście polską miejscówkę, żeby zjeść polskie jedzenie. Ale nie zawsze jemy polskie jedzenia. Nieraz jemy polsko-ukraińskie, Peterborough, a nieraz nawet europejskie, wschodnioeuropejskie, Witness. Pojadę do miejscówki, pokażę wam jedzenie, to wszystko podsumujemy na koniec, czyli zostańcie, to jest info dla nowych widzów, zostańcie do końca na podsumowanie miejscówki. No i co, dzisiaj jedziemy do The Blue Barbican. Mi się zdaje, że ta nazwa Blue, jak wielu z nas wie, niebieski, to mi się zdaje, że to też jest związanego z kolorem po prostu budynków, bo sprawdzałem sobie na Google Mapach, i jeżeli wpiszecie tam postcode tej miejscówki, to nie wyskakuje Blue Barbican, tylko wyskakuje Blue Bicycle. Wstępnie sprawdziłem ich menu. Na Facebooku oczywiście linki, wiadomo, będą w przypiętym komentarzu i w opisie tego filmu. Menu sprawdzałem pod kątem tylko i wyłącznie drinków. Nie mam pojęcia, co za bardzo sobie wezmę na jedzenie. I uwaga od razu z góry, ta miejscówka jest otwarta rano w południe i po południu na wieczór, nie? Także w zależności co będziecie chcieli sobie zjeść. Ja się przygotowywałem na obiad i jadę tam na godzinę 17. I to jest właśnie ten minus jechania na godzinę 17, bo mam nadzieję, że po prostu nie wiadomo jakich korków nie będzie, nie? Jeżeli prowadzicie samochody, to zdajecie sobie sprawę, jaka tragedia jest pomiędzy 3 a nawet 18, nie? Słuchajcie, nie ma co marudzić, jest fajnie, fajny jest dzień, mam wolne, jedziemy do super miasta, mam nadzieję, że zjemy bardzo dobre jedzenie. Kącik.pl bawi, Ania uczy, tylko że dla odmiany, Aniu, zamiast powiedzieć nam coś w ogóle na temat miasta York, to powiedz nam coś ciekawego na temat rodaków w mieście York. York, jedno z najstarszych i najbardziej malowniczych miast w Anglii, od lat przyciąga Polaków. Zarówno tych, którzy przyjechali tu do pracy, jak i tych, którzy zakochali się w klimacie tego historycznego miejsca. Oto kilka ciekawostek na temat polskiej społeczności w Yorku. Polska społeczność w Yorku. Choć York nie jest tak duży jak Londyn czy Manchester, posiada aktywną i dobrze zorganizowaną polską społeczność. Polacy mieszkający w tym mieście często pracują w sektorach takich jak opieka zdrowotna, budownictwo, gastronomia czy logistyka. Katolicy mogą uczestniczyć w mszach w języku polskim, które odbywają się w Kościele Świętego. Wilfrid's przy Duncombe Place to ważne miejsce spotkań i integracji. Polacy w historii Yorku. W okresie II wojny światowej i tuż po niej wielu Polaków osiedliło się w północnej Anglii, także w okolicach Yorku. Niektórzy byli żołnierzami, którzy po wojnie nie mogli wrócić do komunistycznej Polski i zaczęli nowe życie na wyspach. Nowe pokolenie. Współcześnie w Yorku mieszka wiele młodych rodzin z Polski. Dzieci uczęszczają do lokalnych szkół, gdzie często oferowana jest pomoc językowa dla uczniów z Polski. Młodzi Polacy doskonale radzą sobie z łączeniem obu kultur, angielskiej i polskiej. Moi drodzy, witamy w Yorku.
Nie mylić z Nowym Jorkiem. Siemanko moi drodzy, po 2 godzinach jazdy jesteśmy na miejscu i nie jesteśmy przed lokalem, bo tam wiadomo, że nie zaparkujesz. Jestem tutaj na tym parkingu i to jest tak naprawdę może z 5 minut z Laczka, nie? Także co? Fajnie, spontaniczny wyjazd, będzie spontaniczne jedzenie. Mamy jakoś 10 minut do ich otwarcia, bo jesteśmy tutaj na 17. No i co? The Blue Barbican, York, PL-owska armia. Idziemy. Zamówienie złożone już i nie wziąłem osobno dań. Okazało się, że tutaj jest Early Birds menu. No i co? Chodzi o to, że lokale takie jak ten, czyli wyższa już półka, mają takie oferty dnia wcześniejsze, zaraz po otwarciu. Zazwyczaj to jest w takich wcześniejszych godzinach, nie? I pozycje, które ja chciałem, przede wszystkim main, który chciałem, jest w tym Early Birds ofercie. Zanim wjedzie jedzenie, tradycja musi być podtrzymana i powiem Wam, że tutaj wybór wódek, wybór win jest niesamowity. A my mamy tą wódeczkę, nie będę kaleczył w ogóle imienia, nigdy w życiu jej nie próbowałem. Jest nie dość, że zimna wódeczka, co też jest ogromne od razu z góry plus. Zimna wódeczka, to jeszcze te kieliszki są zimne. No i co, wasze zdrówko za York. Czuję, że ta miejscówka będzie niesamowita, to miasto jest niesamowite. No i co, za The Blue Barbican, za York i za was, moi drodzy widzowie. Aha, i za spontaniczne decyzje, bo ten wyjazd jest spontaniczny. Powiem wam tak, miałem zaszczyt poznać panią właścicielkę, serdecznie Ciebie pozdrawiam i pani właścicielka pokazała mi takie rzeczy w tym lokalu, w ogóle nie miałem najmniejszego pojęcia, nie? Ale Wy się dowiecie o tych rzeczach w podsumowaniu, mało tego, że się dowiecie, pokażę Wam. A póki co dostajecie cały dzban, to się nazywa profesjonalnie karawka chyba, nie? Wody. Ja to cały czas podkreślam, nie? Takie rzeczy jak dzban, nie tylko dzban wody, czekadełko, chlebek ich wypieku z ich masełkiem, to są takie fajne najstacze, nie? I takie najstacze po prostu fajnie odróżniają taki lokal od takiego. Tylko że dla tych marud, takich czepiaczy, którzy nieraz się czepiają o zwykłe słówka, chciałbym powiedzieć, że nieraz mam ochotę na zwykłe, normalne jedzenie, nieraz mam ochotę na takie, jakie mam nadzieję dzisiaj dostanę. Powiem Wam tak, starter już wjechał, ale zanim starter wjedzie, to oczywiście wspomniałem o tym czekadełku i byłoby grzechem, jakbym nie spróbował tego ich chlebka i ich masełka. Nie będę Was zanudzał mówieniem tym, jak jestem mega głodny, bo taka moja prywatka, że jesteśmy tutaj po 17, już jest za 15:18, za 15:06. I mój ostatni posiłek to był taki na mleku proteinowy drink z płatkami owsianymi i jego zjadłem 6 godzin temu. Dobra, chlebek. Tam w ogóle coś jest czosnkowego. Jedną z pozycji na dzisiaj w Early Birds był barszcz czerwony z suszkami. I to nie było coś takiego, co bym myślał,
Tylko że jak zobaczyłem, że jest w ogóle taki Early Birds i zobaczyłem, że danie, które z maina chciałem tak naprawdę, jest w tym Early Birds, to sobie popatrzyłem na te startery i pomyślałem, dobra, czas na barszcz czerwony z łóżkami i mam nadzieję, że nie upapram tej koszulki białej od barszczu. Łóżko na pewno zawiera kapustę i grzyby. Mój mega mix, nie? Niesamowity. Powiem wam, że ten barszcz jest kwaskowaty, a dzięki mojemu przyjacielowi, tak Piotrku, to o tobie mowa. Piotrek powiedział, że barszcz powinien być taki trochę kwaskowaty i taki ten jest, nie? Jest niesamowicie, jest kwaskowaty, ale jest taki delikatny, jest mega przyprawiony i te łóżka są, powtórzę się, niesamowite. Powiem wam, że plusem tego mojego kanału jest to, że nie dość, że odwiedzam miejsca, które normalnie bym nie odwiedził. York takim nie jest, bo w Yorku byłem parokrotnie i jest cudownym miejscem, ale co? Poznaję fajnych ludzi. I jednym z fajnych ludzi, których poznaję dzisiaj, jest kolega Rafał. Pozdrawiam cię serdecznie. No i co? W tym lokalu serwują jak w bardzo mało polskich lokali i mało tego, w mało polskich lokali w Polsce serwują co? Polskie winko. To jest niesamowite. Epizod spontaniczny, jedzenie póki co, na razie miałem starter i czekadełko mega. No i co? Polskie winko. Dobra, ostatnio w Cambridge nie piłem waszego zdrówka po raz drugi, żebyście nie byli za zdrowi. Dzisiaj wypiję, żebyście byli zdrowi i żeby NHS albo NFZ upadł. Zdrówko wasze. A kolor tego winka jest nieprzypadkowy, bo jest związany z naszym mainem. I nie, to nie jest kurczak, ani nie jest ryba. Moi drodzy, main wjechał i białe winko nie było dla kurczaka, nie było dla ryby, tylko było dlaczego? Było dla indyka. I powiem wam, że jak na spontaniczny wypad do Yorku, niesamowite, nie? A więc tak, słuchajcie, to jest schnitzel, czyli taki nasz schabowy, ale schabowy u nas jest z sporka, czyli z wieprzowiny, no albo wiecie, kotlet drobiowy, nie? Tutaj jest indyk. Na indyku macie jajeczko. Ja zaraz to wam wszystko pokażę. Jestem tak po prostu podekscytowany, bo i ten zapach jest niesamowity, nie? I w panierce macie rozkruszone orzechy włoskie, nie? I chyba jeszcze jakieś może orzechy. Dobra, macie, to jest kotlet. Do tego macie, to jest taki całość, czyli do tego macie ziemniaki, do tego macie fasolkę, ale ja zamówiłem sobie jeszcze dodatkowo mizerię i zamówiłem. I język mi się plącze, musicie mi to wybaczyć i to nie jest od alkoholu, bo jeszcze tyle tego nie wypiłem. To jest od podekscytowania. Zamówiłem mizerię dodatkowo i zamówiłem ogórki małosolne. Gotowi jesteście na ten widok? Wiecie co? Takie uczty to ja uwielbiam, nie? Ale dobra, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, trzeba spróbować. Może zaczniemy od ogórasa. Niesamowity. Czas na moją ulubioną mizerię. Wyczuwalny jogurt tutaj jest, nie? Ogórki chrupkie, ogórki zimne, niesamowite. Ziemniaki. Delikatne, pyszne. No i dobra, fasola.
Powiem wam, że ja ogólnie takich fasolek nie jestem fanem, bo po prostu samemu mi się nie chce jej robić, nie? Ale tutaj idealnie, że to było przymusowe w zestawie, bo mogę się spróbować i ona jest naprawdę pyszna. Tyle razy jadłem kurczaka i zazwyczaj go nie jadam out. Tyle razy jadłem rybę, ale nigdy jeszcze na kanale nie jadłem indyka. I to nie byle jakiego indyka, bo ten indyk jest w panierce z orzechami. Coś totalnie niespotykanego. Niesamowite. Wiecie co? Mam ochotę na indyka w panierce z orzechami, zamoczyć w jajku, przegryźć ogórkiem małosolnym i popić polskim winkiem. Mógłbym sobie teraz to zjeść, dokończyć i pokazać wam po prostu puste naczynia, ale byłoby to troszkę nie fair, bo chcę wam coś pokazać, a przede wszystkim pokazać wam tego kotleta z bliska. Patrzcie na to. Widzicie tą panierkę z tymi orzechami? Do tego to jest taki fajny nice touch, jakich tu jest po prostu wiele, nie? To jest taka suszona parsnip, czyli pietruszka. I uwielbiam tutaj te małe garnuszki. Tak jak mówię, dużo nice touch. Tak jak wspominałem na samym początku, dzisiaj nie wzięliśmy sobie osobnych dań z karty, tylko skorzystaliśmy z oferty Early Birds. I jeżeli wiecie, o co chodzi, a niektórzy z was na pewno wiedzą, o co chodzi, po prostu są dwa rodzaje tego. Pierwszy jest taki, że macie dwa coursy, czyli starter i main, a druga opcja jest taka, że macie trzy. No wiadomo, że deser dochodzi do tego, nie? Oczywiście, jak już niektórzy znają ten kanał i znają mnie YouTube'owo, to deser musiał wjechać. Wjeżdża deser, wjeżdża kawa, smakujemy to i znikamy na podsumowanie. Ludzi się tutaj zbiera. Idealnie trafiłem na samo otwarcie, jak nikogo nie było i mogłem dla was przejściówki, przebitki zrobić lokalu. Dobra, nie marudzimy, wjeżdża ciasto. Tyle mogę wam powiedzieć na teraz. Wjeżdża ciasto, wjeżdża kawa i uciekamy stąd. Dobra, do wyboru macie parę naprawdę tych ciast i te wszystkie ciasta są tutaj robione, nie? To nie jest żadne kupione, wiecie, w cukierni czy coś. Ja wybrałem sobie Orange and Chocolate Cake, czyli pomarańcza czekolada, amerykana czarna bez cukru, bez mleka. No i co? Dokończamy, zaraz spróbuję i wam pokażę go i powiem, jak smakuje to i to. To robimy i uciekamy stąd, nie? Uciekamy na podsumowanie, tutaj się naprawdę sporo ludzi zbiera, w ogóle rozmawiałem z kolegą Rafałem, który mówi, że tutaj jest często fully booked, nie? No i dobra, ciasto. Po samym przekrojeniu tego już czuję, że będzie delikatne. Mega. No i czarna amerykana. Robię jeden rodzaj, ale kolega mi powiedział, że może mi zrobić ekstra mocniejszą i o taką poprosiłem, bo jestem najedzony. Jeszcze 2 godziny jazdy przede mną. Aha, jeszcze studio. Dobra, czarna kawa. Mega mocno. Ej, opuszczamy Blue Barbican. No i co? Idziemy na podsumowanie i to podsumowanie tak naprawdę nie będzie wcale daleko stąd.
Siemanko, słuchajcie, masakryczna klapa. Wróciłem do domu, zacząłem sobie edytować i z ciekawości zawsze patrzę, jak to studio wychodzi, nie? No i niestety to studio nawaliłem, nie spodziewałem się, uczę się cały czas, po prostu ostrość przeskakuje i nieraz to tło będzie skakało, nie? To jest niesamowicie dla mnie wkurzające, ale nic nie zrobię. W ogóle zobaczcie, która jest godzina. Ja tutaj edytuję. Mam nadzieję, że przeskakująca ostrość nie nawali za bardzo całego tego epizodu i podsumowania tej fajnej miejscówki. Nie ma znaczenia, jak dzisiaj ja wyglądam na tym podsumowaniu, czy w ogóle mnie widzicie, bo ja tylko widzę tak ciemność na kamerze. Najważniejsze jest to, co jest za mną. A za mną jest niesamowity budynek, katedra York, czyli York Minster. No i co, w ogóle znajdujemy się w takim malutkim parku. Tutaj ten park jest. Jeżeli tutaj się pojawicie, to na pewno będziecie mieli widok tego niesamowitego budynku. I zawsze się zastanawiam, jak to jest, bo mamy ten rozwój cywilizacyjny, ale co? Setki lat ludzie potrafili zbudować do teraz wytrzymałe budynki, przepiękne, pełne różnych detali, a dzisiaj tylko i wyłącznie budujemy badziew, nie? Który prawdopodobnie nawet 50 lat nie przetrwa. Koniec prywatnych rozkminek, czas podsumować The Blue Barbican. Ale zanim podsumujemy The Blue Barbican, chciałbym podziękować koleżance Ani, właścicielce tego, nie powiem jeszcze jakiego lokalu, i koledze Rafałowi, który się o mnie troszczył wraz z resztą staffu. Unfortunately, I didn't catch your name, guys, but thanks so much for looking after me tonight. W ogóle ciekawostka od szefowej, dowiedziałem się, że na dole, to właśnie co widzicie, to w ogóle to były łóżka kiedyś, mówimy setki lat temu, i to w ogóle był jeden z najstarszych w York, zakładam, domów uciech. Stety albo niestety dom owy uciech już nie działa, ale jestem przekonany, że w Yorku, jak i w innych miejscówkach znajdziecie czego szukacie. Nie przedłużając tego epizodu, może wjedziemy od razu w ceny. Tradycja musiała być podtrzymana, czyli co? Wjechała wódeczka, polska wódeczka i shot kosztował 4 funty. Wjechał starter, wjechał main i wjechał deser. Ale zanim starter, main i deser wjechał, to wjechało winko i to jest coś niesamowitego. Jak już mówiłem, w lokalu serwują polskie winko. Bardzo ciężko polskie winko spotkać w polskich lokalach w Polsce, a co dopiero tutaj w Anglii, nie? Jedyne wino, które ja pamiętałem polskie, to było w Leeds w Krakowie. No i co? Tutaj było winko i to polskie winko białe kosztowało 11 funtów. Wjechał starter, barszcz czerwony z uszkami, wjechał turkey schnitzel i wjechał orange and chocolate cake. I cały ten early bird meal albo deal kosztował 23 funty. Dodatkowo wjechała mizeria, bo jak niektórzy z Was już wiedzą, ja uwielbiam mizerię. Jeżeli jest taka szansa i ona nie jest w zestawie, to i tak ją biorę sobie na bok dodatkowo. No i co? I mizeria kosztowała 3,50. Magia kamery, magia bycia youtuberem, ale uważam, że przede wszystkim magia bycia miłym, rozmownym, życzliwym. I uważam siebie, wiele osób może zaprzeczyć, którzy znają mnie prywatnie, ale uważam siebie za taką osobę. I dzięki temu byłem w stanie spróbować ogórków małosolnych. I te ogórki małosolne w momencie, kiedy oglądacie ten epizod, już są live, nie? W menu. Wtedy w środę, dzisiaj jestem tutaj w środę i w ogóle, żeby Wam pokazać, że nie ściemniam, to proszę, udowadniam Wam. Dobra, udowodniłem, że jestem tutaj w środę tak naprawdę. I słuchajcie, i te ogórki już zaraz są gotowe. Dali mi spróbować, czyli na całe szczęście dla mojego portfela nie będzie to wliczone do rachunku końcowego. Do deseru na koniec musieliśmy oczywiście americano wypić i ta kawa kosztowała 3 funty.
Za całość w The Blue Barbican York zapłaciliśmy 44,50. No i co, moi drodzy, takie szybkie podsumowanie, jeżeli chodzi o na razie lokal. Lokal prześliczny, bardzo dużo takich najstaczy, same te takie miseczki, wiecie, na które podają, w których podają te sidy, deseczki, na których podają mainy. Jeżeli jesteście smakoszami wódek i to nie takich typu Smirnoff albo Russian Standard z corner shopu, to dla samych wódek tam przyjeżdżajcie. Jeżeli jesteście smakoszami win i polskie wina, czy białe, czy czerwone, niesamowite, nie? No to dobra, mamy lokal, mamy te najstacze, mamy alkohol, czas na jedzenie. Bardzo rzadko biorę zestawy dnia. Po prostu często uważam i parę razy byłem w błędzie, że te zestawy dnia są troszkę, jeżeli chodzi o porcje, troszkę zaniżone, nie? Tutaj był ten Early Bird i akurat pozycja, bo ja chciałem tego indyka spróbować i to było w tym. Powiem Wam, że porcje masakrycznie duże, nie? Jak na taki lokal, bo to już jest taki, to jest wyżej od jakiejś tam jadłodalni, nie umniejszając nic jadłodalnią, nie? Po prostu uważałem, że jednak te porcje będą troszkę zaniżone, bo ta jakość tych produktów, forma podania, przygotowanie, smak jest naprawdę spory, nie? Porcje duże, ta zupa nie była jakaś wielka, ale ona nie ma być wielka, nie? Macie ją sobie po prostu spróbować. Pyszny barszcz z pysznymi uszkami, ten cały kotlet, sznycel indykowy, mega, nie? Mega fajny pomysł z tą panierką z orzechami, no i jeszcze do tego ciacho, nie? I to wszystko, jak zapłaciłem 23 funty, to jest niesamowite, nie? Bo powiem Wam, że sam chyba sznycel kosztuje w normalnym menu chyba z 20 funia. Nie powiem nigdy czegoś takiego na temat The Blue Barbican, że magia kamery miała jakikolwiek efekt na to, jak byli mili dla mnie. Po prostu powiem Wam tak, miałem epizod w Luton, mówiłem o tym, miałem epizod bramkowy. Po prostu dobrych parę lat, chyba z 10 lat stałem na tych bramkach i widziałem od zaplecza, bo nie tylko w klubach jakiś stałem, ale stałem nieraz w jakichś tam barach czy miejscach serwujących jedzenie i po prostu to widać, ja już widzę to, kto po prostu ma to w sobie, żeby być miłym, życzliwym, podgadać, zagadać, żeby taka fajna atmosfera była, nie? I powiem Wam, że Rafał i reszta jego kolegów w drużynie naprawdę mają to coś w sobie, nie? Tam jest fajnie, czujesz się po prostu looked after, wiecie, naprawdę zadbają o Was, nie? I to było fajne. I to nie chodzi o kamerę, po prostu widziałem, jak oni się zachowywali w stosunku do innych klientów. Mega. Każdy teraz czeka 44,50, kwota ogromna. Słuchajcie, jadąc do York, odwiedzając The Blue Barbican, wiedząc, ile lat jest tutaj na rynku, on ma naprawdę już solidną pozycję i renomę, nie? Ten lokal. Wiedziałem, że kwoty będą i powiem Wam inaczej, że te 44,50 dla mnie, dla to co zjadłem, wypiłem, to jest bargain, nie? Oczywiście nie powiem, na pewno duży efekt miało to, że wybrałem ten early bird, nie? Deal. Jeżeli bym wybrał każdy pojedynczo, na pewno byłoby trochę drożej. No i co, nie macie teraz żadnej wymówki, bo jeżeli nie śmierdzicie groszem tak jak ja nie śmierdzę wbrew pozorom, to za 23 funty możecie naprawdę się tu najeść, nie? I to nawet nie chodzi o to, że najeść się. Piękno takich miejscówek, Blue Barbican, wiecie, podobnych miejscówek do tego, który już odwiedziłem, jest to, że jeżeli sami na przykład w domu zjecie sobie kotleta, mielone z razy czy coś, to wychodząc, ja osobiście nie chciałbym tego jeszcze raz jeść, nie? Dlatego wybieram takie miejscówki, bo zjem po prostu coś innego. No kto z Was na przykład jadł sznycla z indyka w panierce z orzechami, nie? No to jest masakra, nie? I za to wszystko, za 3 corsy, podkreślam, starter, main, deser, 23 funie, to jest skandal, ale w tym pozytywnym znaczeniu słowa.
Cieszę się, że dzisiaj zamiast zakiszać w domu albo na ogrodzie, przyjechałem tutaj do Yorku, przyjechałem do Barbican. Ponowne dzwony. Powiem Wam taką ciekawostkę, może to będzie jedna z takich teorii spiskowych, ale kiedyś te dzwony prawdopodobnie służyły temu, żeby odstraszać siły nieczyste. No ale dzisiaj nie odstraszamy sił nieczystych, dzisiaj przyciągamy same pozytywne siły, szczególnie na tym kontencie. Żadnych dram, żadnych cycków, żadnej patologii. I jeszcze raz chciałem podziękować za Waszą obecność na tym kanale. Słuchajcie, zamykają park, dostałem właśnie info od miłego pana strażnika. No i co? Podsumowanie. Finalny werdykt, The Blue Barbican, miejscówkę, którą uważam za smaczy. Przemiła obsługa z Rafałem na czele i z szefową Anną na czele. Pyszne jedzenie, nie? Jeżeli załapiecie się na te early birds, proponuję, to naprawdę tanio wychodzi. Nawet jeżeli się nie załapiecie, skosztujcie, nie? One-off, wycieczka do Yorku, spróbowanie przepysznego jedzenia i ogromny, naprawdę ogromny, nigdzie niespotykany wybór alkoholi, nie? Także słuchajcie, dzięki, że tu jesteście. Epizod wjeżdża w niedzielę, godzina 19. Mam nadzieję, że mnie widzicie w ogóle, bo ja tutaj siebie widzę na czarno, nie? Epizod wjeżdża godzina 19 UK czasu, czyli co? W poniedziałek każdy do pracy, albo większość z nas do pracy. Na spokojnie, bez aferek koperkowych i nie przepracowywać się. Widzimy się za tydzień. Cześć!